Wiesz, ja lubię prawoskrętne. Witamina C prawoskrętna, to czemu nie penisy prawoskrętne? A nie, to chyba lewoskrętna jest dobra, co? Cześć, Cześć. tu Żenia. I Piotrek. Witajcie w Salonie Zmysłów, I jak zwykle w kolejnym odcinku będziemy mówili sobie o seksie. ale bardziej o kategoriach takich prawda, fałsz, istnieje czy nie istnieje. Mitologicznych, jak Minotaur albo co jeszcze tam było, tak jak Złota Kaczka, dajmy na to. Ale jesteśmy w internecie, nie? W internecie nigdy nie wiadomo, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. No właśnie, mnóstwo informacji, a zwłaszcza na temat seksualności. Wszyscy wiedzą wszystko. Diety i tym podobnych, ale seksualność jest chyba najgorsza. 5 lat temu bodajże w kościele usłyszałem coś, co zostało wymyślone 130 czy tam 100 lat temu, że chłopcy, którzy się masturbują, chłopcy, którzy się onanizują, są bladzi, osowiali, mają skłonność do melancholii i naprawdę łatwo ich rozpoznać. I naprawdę tam w połowie XIX wieku... Nasi operatorzy, proszę bardzo. Faktycznie, kurde. No ale dobra, skoro w takim razie jest tak ogromna ilość gównianej informacji, błędnej informacji i mitów w internecie, to skąd czerpać tak naprawdę normalnie informacje, które są rzetelne? No na początek warto byłoby w ogóle pogadać może z kimś, Z nami. kto się na tym zna. Albo nawet ze znajomymi, żeby w ogóle zweryfikować, kto jak ma i tak dalej. No wiadomo, oni otworzyć też mogą się. trochę tam ściemniać i tak dalej, naciągać fakty, no ale generalnie rzecz biorąc komuś... Od wierzyć człowieka, musi. tak? Od człowieka, dokładnie. A druga rzecz, no jednak mamy rzetelne badania. Mimo że to są znowu statystyki i tak dalej, ale jednak są ludzie, którzy się tym zajmują i można się zainteresować. A no właśnie, bo badania, statystyki statystykami, ale dlatego właśnie te badania nieszczęsnego Kinseya, te nieszczęsne badania Masters i Johnson, które były, kurczę, no chwalić Boga, prawie 70 lat temu robione, 70 i 60. Przez 11 lat prowadzone. Ale to są badania, które były robione na ludziach. To nie były badania robione z ołówkiem i kartką wyłącznie, tylko gadali z ludźmi, rozmawiali. No a Masters i Johnson to w ogóle, kurczę, sprawdzali tam te wszystkie dildosy w środku, kamerki w środku i tak dalej. To wszystko było po prostu fizycznie sprawdzone, jak działa. Nie? No teraz już się nie sponsoruje tak bardzo takich badań, bo to muszą koszta się wyrównać. Tak, no teraz to tylko ankiety, w których też moim zdaniem ludzie jednak mimo wszystko trochę ściemniają. Nie do wszystkiego chcą się przyznać, nie wszystkim powiedzieć. No ale znowu, jest to jakieś tam źródło informacji, nie? Badania to jest jedno, ale fajną rzeczą jest to, że ci, którzy je prowadzą, wyciągają tę seksualność na światło Takie dzienne. brudy na zewnątrz. Brudy. Wyciągają po prostu to, co, kurczę, normalnie teoretycznie jest ukryte, co w tych naszych, kurczę, małych umysłach tam powinno być ukryte. Nie powinno być ukryte, powinno być na wierzchu. I kurczę, właśnie dlatego mi się podoba to. Tak? Pokaż. No dokładnie. Mamy tutaj, kurczę, niby podwiązki, takie dodatki Może skórzane, wstanę nawet. biżuteryjne firmy Bijou Indiscret. To jest chyba linia, jak ona się nazywa? Mace. Mace, a to są w ogóle takie podwiązki, tylko że są skórzane tutaj. I teoretycznie kobiety powinny nosić podwiązki pod kiecką, pod, nie wiem, no spodniami to Ale pewnie ja nie. lubię na zewnątrz. Ale Żenia lubi na zewnątrz. O, albo coś takiego. Nie? Taką niby Niby obrożę. obruszka do taka grejowska Można do przyczepić BDSM-u, tutaj. a tutaj jeszcze przy okazji jakiś taki jakoś mały smycz. mikropejczyk. nie? I to też po prostu nosi się najzwyczajniej w świecie, nie wiem, na salonach. I wyciągają tę seksualność. Ale robią też badania właśnie. I nie wiem, czy masz świadomość tego, że Bijou Indiscret zrobiło badania w Hiszpanii, bo to firma hiszpańska zrobiła badania na temat seksualności Hiszpanów. I jak Hiszpanek. myślisz? I Hiszpanek. I wyobraź sobie, że z badań, które właśnie tam w Hiszpanii były robione, wyszło, że 13% kobiet i 20% mężczyzn ma wyrzuty sumienia związane z masturbacją. Okej, to ciekawe jakby takie badania, znaczy na pewno są takie badania w Polsce, ale jestem pewna, że w Polsce by to wyglądało inaczej, że kobiety by właśnie bardziej czuły się winne niż mężczyźni. I jest to bardzo prawdopodobne. A ten mit na przykład o wielkości penisa, czy Wielkość penisa nie ma znaczenia, wielkość penisa nie ma znaczenia, wielkość penisa nie ma znaczenia, nie ma znaczenia. No dobra, ale w kontekście tego, że jest, jak wygląda w trakcie spoczynku, a jak wygląda we wzwodzie. A myśmy mieli takiego kumpla w liceum, który, kurczę, jak poszedł pod prysznic, to po prostu wymiatał wszystkich pod ścianę. Ale potem okazało się, że no summa summarum bardzo mało urósł w tak zwanej erekcji, więc rzeczywiście sprawdza się to, co mówią Amerykanie, że jest shower i grower, czyli ten, którego można pokazać w zwisie i on w erekcji mało rośnie, i takiego, którego człowiek się w zwisie wstydzi trochę pokazać, bo jest malutki, ale za to bardzo rośnie w erekcji i powiększa się kilkukrotnie. Więc tak, jakby długość w zwisie nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Ale do Ciebie, jako do edukatorki seksualnej mam pytanie, tak? Wśród młodzieży mnóstwo pewnie jest mitów dotyczących, nie wiem, kurczę, zachodzenia w ciąży czy antykoncepcji. No przede wszystkim, że za
pierwszym razem nie można zajść w ciążę. A, to słyszałem, tak. O tym, że w trakcie okresu nie można zajść w ciążę. To też jest śmieszne. Albo, że stosunek przerywany jest świetną formą antykoncepcji. No i w takie mity właśnie nie należy wierzyć, bo to wszystko są totalne bzdury. Jak ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, to też nie pyta na forach internetowych jakichś rówieśników. Chyba, że to są fora konkretnych organizacji na przykład. Albo na przykład fajnie jest zadzwonić jakiś Telefon zaufania. i tam udzielą naprawdę rzetelnej, mądrej, dobrej i zrównoważonej informacji. No i jeszcze pytanie odnośnie tego najbardziej, ale to najbardziej popularnego, znanego mitu o wyższości orgazmów pochwowych nad orgazmami łechtaczkowymi. Biedne te kobiety, co? No. Że muszą ten orgazm pochwowy doświadczać, bo inaczej są I chcieć doświadczać. i szukać. niepełne i w ogóle jeszcze gorzej, że muszą czekać do 30, bo podobno dopiero po 30 mogą mieć ten orgazm pochwowy. Kochanie, 30-letnia kobieta to młoda kobieta. Wiesz, ile lat ma ten mit? No ile? 115, prawie że. Grubo. I ciągle się trzyma. No i a propos tego orgazmu, to jest jeszcze jeden bardzo śmieszny, nie tyle może mit, ile jakaś tam obiegowa opinia, która krąży wśród facetów, że jak kobieta głośno krzyczy, to znaczy, że jest jej zajebiście przyjemnie. A przecież może być tak, że jest jej super przyjemnie, a nie krzyczy, bo po prostu tak przeżywa Dokładnie. orgazm, nie? Zresztą każda kobieta jest zresztą tak jak każdy mężczyzna ten orgazm może przeżywać inaczej. Są też mężczyźni, bo też taki mit, że mężczyźni zazwyczaj cichutko i w ogóle nic nie słychać, tak? Ale ja na przykład znam takich mężczyzn, którzy po prostu krzyczą i są dużo głośniejsi niż niejedna kobieta, więc No na przykład, ale znowu, Bijou Indiscret przeprowadziło nie dość, że ankietę, to jeszcze tak naprawdę zrobiło cały projekt związany właśnie z orgazmem. I na Fajny stronie projekt internetowej- bardzo. Tak jest. I na stronie internetowej w tej chwili znajduje się ponad 500 orgazmów nagranych na żywo, różnych, męskich, damskich, które pozwalają tak naprawdę po odsłuchaniu gdzieś tam tak naprawdę część tych mitów dotyczących orgazmu na przykład właśnie obalić. no bo swoją drogą, jak często mamy okazję słuchać czyjegoś orgazmu, tak? No, jeśli Innego niż sąsiedzi są swojego strasznie partnera. jeżeli sąsiedzi są strasznie głośni, to czasem się zdarza, tak? No ale tak od początku do końca to nie zawsze wszystko słychać. Nie, no A dobra, ale jeżeli mam farta, to są zazwyczaj tylko dwoje sąsiadów. On i ona. I koniec, kropka, tak? Rzadko się zdarza, Może żeby jakaś dookoła. impreza wielka. A orgie. jakby była, to ja bym chciał zaproszenie, proszę. Natomiast Bijou Indiscret poszło trochę dalej, tak? To znaczy jakby zamieściło te orgazmy nie tylko i wyłącznie w internecie, ale też można ich odsłuchać, no prawie że na żywo, można powiedzieć. Innymi słowy, w salonie Secret Place na Prostej jest specjalne miejsce, w którym można sobie słuchaweczki założyć I posłuchaj. i posłuchać właśnie dźwięków orgazmów. Co więcej, każdy, i do Ciebie do tego zachęcam i ja obiecuję, absolutnie sam to zrobię, można tam swój orgazm nagrać i uploadować. Czyli i będziesz mnie zamieścić. nagrywał, a ja ciebie? A możemy to zrobić na zmianę, rzeczywiście. Okej. No i kochani, jak zwykle w każdym odcinku konkurs. Mamy do wygrania tę oto wspaniałą biżuterię. Bądź dodatki, jak sobie to nazwiemy, Bijou Indiscret. To jest linia Mace. Jest ich kilka, w związku z powyższym będzie można wybrać. Są czarne i brązowe. Ale żeby wygrać, trzeba odpowiedzieć na pytanie. Pytanie będzie Zatańczyć. bardzo proste. Nie zatańczyć. No. Nie, tam, jak to było to hiszpańskie? Orgazm Flamenco. nagrać i wysłać. Nie? O, to by się przydało tak marginesie. Nie, wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Jaki jest najbardziej głupi, najbardziej kretyński mit, z jakim się kiedykolwiek spotkaliście? Oczywiście mit dotyczący seksualności. Kochanie, może byś powiedział coś śmiesznego, coś nie wiem, że jesteś między nogami, a to tak dobrze i tak jak u Oczywiście, nie ma żadnego problemu. Kochani, kobieta wlazła mi na głowę, więc mam obowiązek powiedzieć coś śmiesznego. Jeśli podobał Wam się nasz odcinek, to lajkujcie, subskrybujcie, odpowiadajcie na pytania, śledźcie nasze kanały, odcinki w przód, odcinki w tył, a tymczasem żegnamy Was serdecznie. Piotrek. Na górze Żenia. Buziaczki.